moi drodzy. Dzisiaj postanowiłam, że zrobię Wam taki, może niedługi, ale film o tym, jak należy, czy jak nie należy łączyć roślin. Czy są takie połączenia, których powinniśmy się wystrzegać, czy powinniśmy szczególnie na nie uważać. A Wy sobie tutaj oglądajcie nasz lasek. Mnóstwo dziurawca, nawet tu w lesie, gdzie jego w ogóle nie było, to tutaj też jest, więc może natura wie, co nam jest potrzebne. Dolarek gdzieś w oddali. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że tak zdroworozsądkowo łączymy rośliny, tak? Czyli nie łączymy tych roślin, które mają jakieś działanie uspokajające, z tymi, które mają pobudzające. Roślin, które działają na ciśnienie krwi, podwyższają nam ciśnienie, z tymi, które obniżają, no bo to nie osiągniemy takiego skutku, jaki byśmy chcieli, stosując dane rośliny. Ale też nie bójcie się, bo rośliny bardziej się lubią niż nie lubią. W zasadzie tych połączeń takich niebezpiecznych to nie jest. A poza tym natura nam jednak daje, patrzcie jaki piękny trędownik bulwiasty, on już nie kwitnie, chociaż nawet jak kwitnie to widzicie, kwiatki to są to. Zaraz zbliżymy, o. No dalej. No, czekajcie, zaraz Wam pokażę. Tu, o, to są jego kwiatki. No to nie ma takich specjalnie okazałych. Ale w ogóle roślina świetna na wszelkiego rodzaju zmiany skórne, na wszelkiego rodzaju... O, tutaj jeszcze jeden, proszę. O, tutaj taka kępa tego trędownika. Może zrobię o nim film. I tutaj chyba się tu przyjdzie, bo on przede wszystkim ma silne działanie przeciwzapalne, przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne i jak powiedziałam na skórę. I począwszy od takich jakichś odleżyn, oparzeń, otarć, które można takim naparem z trędownika przykładać, o dużo go tu, dużo i leczyć, to możemy również nim leczyć wszelkie zmiany, jakieś wypryski, atopowe zmiany skóry, nawet takie łuszczycowe zmiany. A również na przykład, jeżeli mamy problemy ze stawami, to możemy też przykładać i te stawy też nam taki na przykład macerat olejowy z trędownika też będzie nam świetnie na stawy działał. No bardzo dużo. O, tutaj taki bardzo dorodny okaz. No, tu przyjdziemy nakręcić film o trędowniku. Jeśli chcecie, piszcie mi w komentarzach, czy macie takie życzenie. A my wracamy do tego połączenia. Czyli rośliny nam dają znać, jeżeli my się będziemy źle czuli, jeżeli my coś połączymy, to jest tak jak z roślinami. No mało jest takich, które my zjemy jedną kulkę albo dwie i z lasu nie wyjdziemy. Jeśli chodzi o zioła, nie o owoce, tylko o zioła, to w małych ilościach to moim zdaniem nie ma takiego zagrożenia, nawet przy tych roślinach bardzo silnie działających. No widzicie, trędownik w sąsiedztwie niecierpka. Niecierpek, fantastyczna roślina, my pełno go mamy, mijamy, nie szanujemy, a tutaj ja nie wiem jaki to jest, czy to jest pospolity, czy to jest drobnokwiatowy, bo one w zasadzie różnią się tylko trochę wielkością kwiatków, więc jeżeli Wy macie taką wiedzę, to Wy mi mówcie, ale tego niecierpka jest pełno i on ma działanie takie, że aż by się chciało powiedzieć, że nie ma żadnej choroby czy dolegliwości, na którą nie będzie działał. Ja zrobiłam dzisiaj rolkę na Instagramie. Kto mnie nie obserwuje na Instagramie, to zachęcam Was. No zobaczcie, wszędzie ten trędownik. I proszę Was, żebyście sobie tam zerknęli, bo nawet chyba nie w rolce, tak, w rolce czy w relacji, nie pamiętam, wymieniłam te właściwości, które ma, więc sobie tam możecie sobie zerknąć i zobaczycie, na co ten niecierpek jest przydatny. A my znowu wracamy do roślin. No i chciałam Was uczulić, że sit rozpierzchły. Kto ma, niech zbiera, robi odwar, bo sit nie tylko skrzyp, ale sit rozpierzchły, taka charakterystyczna roślina, która ma kwiatki swoje. Zobaczcie, kwiaty ma w połowie jakby łodygi. Bardzo charakterystyczna. Bogate źródło krzemionki. Jeżeli bierzecie jakieś leki, to oczywiście musicie zawsze
skonsultować z lekarzem. Są też takie strony w internecie, w których jest zawarta informacja, jakich leków nie należy łączyć z jakimi ziołami. To wiadomo. No, dlatego między innymi, że jeżeli to są silnie działające zioła, silnie działające leki, to one mogą intensyfikować działanie, które no, nie jest pożądane, no bo dlatego mamy jakieś konkretne dawki leków, żebyśmy stosowali takie, a nie większe. I teraz też chciałam właśnie do tego nawiązać, że ktoś mi napisał w komentarzu: ach, konwalia może zabić, dlaczego pani mówi, że o konwali? Co tu lata? Idź do mamy. Ale kochani, jeżeli my mamy jakieś takie bardzo a tu widzicie sałatnik leśny. Te małe kwiatki i takie charakterystyczne listki, takie bardzo takie jak gwiazdy wyglądające, to jest sałatnik leśny. Też bardzo pożyteczna roślina, wpływająca na nasz układ moczowy świetnie, na nasz układ pokarmowy, czyszczący wątrobę, detoksykujący. Można dodawać do sałatek. Szukajcie. No i znowu trendownik. O czym ja mówiłam? Aha, no wybaczcie, że taki ten film, ale mam tyle na głowie, a nie chciałam Was zostawić kolejny tydzień bez filmu. Więc komu się nie podoba, to niech sobie idzie zrobić herbatkę i pooglądać serial. A komu się podoba, to bardzo proszę zostańcie, bo ja Was naprawdę bardzo, bardzo lubię i cieszę się, że oglądacie te moje filmy. Tak, jeżeli lekarz zapisuje nam jakiś lek, tak, jeżeli zapisuje nam lek, no to my się stosujemy do dawkowania. Czasami jest to 1/4 tabletki, czasami jest to pół tabletki i broń Boże więcej. A zioła są takimi samymi silnymi lekarstwami, jak te chemiczne substancje. To dlaczego ktoś, kto stosuje 1/4 jakiejś tam tabletki na serce, naraz miałby stosować pół szklanki nalewki z konwali na przykład, tak? Gdzie wiemy, że tam jest strofantyna, która działa też super na serce. Jest syntetyczna strofantyna, gdzie przy jakichś tam problemach z sercem bierze się przy zawale serca bierze się 5 kropelek i gdzieś tam to może nam uratować życie. A my od razu mielibyśmy pół szklanki wypić. No nie, no tak to nie jest. Też jeżeli sobie zrobimy nalewkę z konwali, a pokazywałam Wam, czy mówiłam Wam, jak to zrobić w filmie o konwali i konwalicy dwulistnej, zerknijcie sobie, to bierzemy wtedy 10 kropelek dziennie, 5 do 10 kropelek dziennie. No to jest takie samo dawkowanie, bardzo umiejętne. Tak samo czworolist pospolity. Też trzeba umiejętnie dawkować. No tak jak każde inne silne leki. No jeżeli coś ma nas wyleczyć z najbardziej poważnych chorób, a chemia już nie daje rady i sięgamy po rośliny, no to też musimy z szacunkiem sięgać do tej przyrody, bo jeżeli coś ma, jak mówię, wyleczyć nas z najbardziej poważnych chorób, no to musi mieć też taką moc, żeby nam zaszkodzić ewentualnie, czy nawet nawet zabić przy nieumiejętnym stosowaniu, czy przy przedobrzeniu z tą rośliną. No na litość boską, no tak to trzeba na to patrzeć. I teraz jeżeli my sobie na przykład weźmiemy taką nalewkę z konwali, która ma te glikozydy nasercowe, tak? A jeszcze do tego sobie połączymy tą z nalewką z naparstnicy na przykład, a jeszcze z czymś innym, no to intensyfikujemy ilość tych glikozydów i to już może się stać niebezpieczne. Dlatego przy takich roślinach bardzo silnie działających, do Lisiu, chodź, idziemy z powrotem. Dlatego przy takich roślinach bardzo silnie działa. Aha, bo wy zawsze do Lisiem tęsknicie. No jak raczy przyjść do pańci, to go zobaczycie. Chodź, Dziuniusiu, chodź. Dalej, chodź do mnie. Dalej do mnie chodź. Jest. Powłóczy nogami. Powłóczy nogami. Ale idzie. No dalej, chodź. No idzie. No idzie moje słoneczko. No chodź ty moje słoneczko. No chodź moje słoneczko. Chcesz powąchać? Chodź tutaj. Chcesz powąchać tego? No jakieś chodzą po tobie. Chcesz powąchać czyśćca? Nie lubię. Zobaczcie, czyśćca wzięłam na herbatkę dzisiaj. Pójdę z nim do domu. On faktycznie charakterystyczny pachnie. Popatrzcie sobie na niego. No dobrze. No, czyli chodź Luniu. Chodź do Luniu. Idziemy, chodź. Czyli tak, musimy się tym kierować. Musimy się kierować po prostu zdrowym. No
ta mucha tutaj lata, nie chce iść sobie. Musimy się kierować zdrowym rozsądkiem. Więc o tym pamiętajcie. A jeżeli będziecie o tym pamiętać, to wszystko inne będzie pięknie i będziecie zdrowi i szczęśliwi. No dobrze, to co? To czas się pożegnać. Ej, a to trochę wygląda jak poziewnik, ale to jest chyba czyścica. Zaraz poczekajcie, bo czyścica ma taki charakterystyczny... Czekajcie. Tak, taki charakterystyczny miętowy zapach. I ona działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, też przeciwwirusowo, ale przeciwbólowo. Czasami bywała stosowana w leczeniu nawet bólów migrenowych, bo potrafiła pomóc. A no trochę taka z czyśćcem się kojarzy, bo też czyści, tak? Oczyszcza nasz organizm, działa detoksykująco. Spójrzcie sobie na nią. Tak ona wygląda. No to super. No fajnie, że ją tu znaleźliśmy. No dobrze, kochani, to ja już kończę, bo znowu na nas... to jest taki bardzo specyficzny las. On jest gęsty, liściasty albo mieszany i tutaj nie ma w ogóle wiatru. Dlatego tutaj jest pełno owadów wszelkiego rodzaju, muchy, komary, jakieś latają różne inne stworzonka. I widzę, że dolarka też obłażą i on co chwilę się tarza, żeby się po prostu od nich uwolnić. I ja też, mimo że niosę tutaj czyśćca, to jednak co rusz się jakiś do mnie przybłąka. Więc no dobrze, to mam nadzieję, że taki film też Wam się przyda. No mam w planach zrobienie, teraz mam trochę luźniejsze dni, to może zrobię Wam o tym trendowniku, a może też zrobię o takich 4 cudownych roślinach, w zasadzie 3 roślinach i jednej substancji na wszelkiego rodzaju zapalenia stawów. Jeżeli Wy będziecie chcieli taki film, to po prostu mi o tym powiedzcie czy napiszcie. A my tymczasem się z Wami żegnamy z naszego pięknego lasku i pa pa!